Wzmiana o remake'u Mafii było jednym z życzeń, w które nie bardzo wierzyłem, no bo skoro przez tyle lat nic się nie pojawiło, to czemu teraz? I nagle BUM! Mafia trylogia powstaje. Na tę chwilę możemy sobie zagrać w podrasowaną Mafię 2, nad którą będę się tutaj znęcał, ale na płytce znajdziemy całkowicie od nowa wykonaną Mafię 1, która na screenach, jeśli to nie bullshoty, wygląda wręcz fantastycznie. Oraz pojawi się też Mafia 3, w której w zasadzie nic nie poprawiono, bo twórcy wyszli z założenia, że nie trzeba tam nic poprawiać, choć ja bym mógł się trochę pokłócić. Na przykład rewelacyjne lustra z Mafii 3 pamiętamy chyba do dzisiaj. Na razie otrzymaliśmy Mafię 2 o podtytule Definitive Edition i mam nadzieję, że to nie jest definitywna edycja, bo jeśli tak, to nie chciałbym wiedzieć, jak wyglądała ta niedefinitywna. Dwójkę kończyłem jeszcze na PC-cie i muszę przyznać, że była to moja najmniej lubiana część serii. Nie potrafię stwierdzić dlaczego. Może dlatego, że nie działa się w czasach, w których sterowaliśmy Tomim. Faktem jest, że dziś grając przeprosiłem się z grą i wskoczyła na drugie miejsce moich ulubionych mafii. Pomijam techniczne glitche, błędy i partactwo dewelopera, który ogarniał tą wersję, bo historia, pomysły nadal błyszczą, choć to trochę formalność, kilka słów o samej fabule. Wcielamy się w Vito Scalette, młodego chłopaka, który po powrocie z II wojny światowej marzy o hajsie, respekcie i panienkach, a że nie chce mu się robić za nędzny pieniądz w dokach, jego najlepszy kumpel, niejaki Joe, wprowadza go w szemrane biznesy, a Vito powoli pnie się po szczeblach mafijnej kariery, poznając coraz bardziej utytułowanych szefów przestępczego półświadka. Vito jest zupełnie inny niż znany z pierwszej części Tommy. Ten wstąpił do mafii trochę z przypadku, ale nawet pod koniec gry był porządnym gościem wzbudzającym sympatię. Vito to niestety trochę taki pozbawiony skrupułów typ, który chce się po prostu nachapać i nieraz jasno daje nam to do zrozumienia, że w zasadzie chce mieć pieniądz, ale nie chce mu się robić. Mnie osobiście trudno było polubić Vito, ale nie znaczy, że nie jest dobrze zarysowaną postacią. W mojej opinii idealnie wpisuje się w obraz bezlitosnego bandziora i jest trochę w kontrze do Tomiego. Mafia 2 jest bez wątpienia najbardziej ambitnym projektem serii. Gra zaczyna się w 1945 roku podczas zimy stulecia, a potem przenosi się na początek lat 50., przez co możemy zaobserwować kontrast pomiędzy tym, co zostawia Vito, a tym, co zostaje kilka lat po wyjściu z dołka. To świetny pomysł i pamiętam, jak bardzo ubolewałem, że gra nie pozostała w tym 1945 roku, choć dziś śmiało mogę stwierdzić, że ten proces mi nie przeszkadza i nawet lepiej, że pozwala nam obserwować historię w różnych latach. Zasadniczo Mafia jest grą, która daje otwarty świat, jednak nazwanie tego sandboxem jest sporym nadużyciem. Mafia od zawsze miała problem z zapełnianiem miasta ciekawymi aktywnościami. Jakimikolwiek aktywnościami. Owszem, znajdziemy tu sklep, gdzie można wrzucić coś nowego na garba, znajdziemy restaurację, sklep z bronią, ale to są standardy, które w zasadzie są w większości gier z otwartym światem. Poza misjami głównymi nie ma tu nic do roboty. No niby można wozić samochody na złomowisko, ale nudzi się to po 2 dowiezionych furach i poddaje zasadność tego pomysłu. Bo w sumie w grze największe pieniądze dostajemy w misjach fabularnych i w zasadzie zawsze tyle, ile trzeba, więc po co? Podobnie z obrabianiem sklepów. Niby jest, ale daje to grosze i nie ma w sumie sensu. Pod tym kątem Mafia mocno kuleje. Miasto jest w zasadzie jedynie taką ładną wydmuszką. Wygląda super, przejażdżka to bardzo miłe doświadczenie, ale służy tylko jako oglądanie widoczków pomiędzy kolejnymi głównymi misjami. Więc po ukończeniu głównego i w zasadzie jedynego wątku gry, jeśli nie lubisz jeździć bezsensownie po mieście, to nie masz tam już czego szukać. Smutne. No przepraszam, można opcjonalnie zatankować wóz, bo tutaj po jakimś czasie kończy się paliwo, ale to w sumie bardziej irytuje niż cieszy. Misje fabularne przeciągają nas przez bardzo dobrze zaprojektowaną historię, ale ponownie do polotu misji z Mafii 1 sporo im brakuje. W zasadzie to robienie ciągle jakichś szemranych interesów, czasami trzeba kogoś sprzątnąć i w zasadzie tyle. Patrząc na nie z perspektywy czasu, nie ma ani jednej misji, która by mi zapadła specjalnie w pamięć, a misje z 1 pamiętam niemal wszystkie. Przypadek? Nie sądzę. Jednak nie mogłem się oderwać od konsoli. Byłem ciekawy, co tam dalej Vito nawywija, więc nie jest to tak, że te misje są kiepskie, bo nie są. Angażują, ale po ich ukończeniu automatycznie wyparowują z głowy. Do gry dorzucono też 3 fabularne dodatki, za które trzeba było zapłacić cebulionami. Teraz mamy wszystko w jednej cenie. Dodatki, cóż, no mnie sprawiły jakąś radość, bo nie grałem w nie wcześniej, ale czy byłbym smutnym, jakbym nie zagrał? Raczej nie.
No dobrze, przejdźmy do tego, na co wszyscy czekali, czyli technikaliów. Studio, które robiło definitywną edycję, podjęło się zadania, któremu nie potrafiło sprostać, bo technicznie gra leży i kwiczy, aż nie wiem od czego zacząć. Już na wstępie, gdy nie zalogujesz się na jakieś tam konto 2K, ikonka w rogu będzie się paliła bez ustanku, jeszcze z bykiem gramatycznym. Chyba że to tak specjalnie, bo patrząc zawsze na krzywdy popełnione za młodu, sięgając wzrokiem na róg okna, zmrożon zostałem. Nie połączon po dwakroć, do 2K konta dostępu mafiozo uzyskać nie może. Mały tips, trzeba wyjść z gry i odpalić ponownie, wtedy ikona zniknie, ale to jest dopiero początek. Gra jest trochę podrasowana, działa niby w oszukanym 4K, ale pop-up obiektów jest wyjątkowo srogi. Podróżując z dużą prędkością możemy podziwiać kilka metrów pojawiające się przed nami obiekty z zupełnej nicości. Czasami coś nie gra z cieniami, jakby gra się nie mogła zdecydować, jaki cień obiekt powinien rzucać i na szybko testuje ich różne konfiguracje. Jedną z misji fabularnych jest zdobycie garnituru, który jest źle dopasowany do bohatera i wystaje mu kawał czoła. Wygląda jakby miał guza wielkości pięści i ten mankament nie zniknie do momentu, aż nie kupisz innego ubrania. Czasami zapętla się muzyka i o ile podczas jechania samochodem to nie jest problem, o tyle głośna muza podczas cutscenki zaczyna irytować. Kilka razy ikona trwa zapisywanie postanowiła mi utrwalić swoją obecność przez dłuższy czas. Zastanawiałem się wtedy, co tak długo się zapisuje. Ale najlepsza jest płynność gry. Tutaj w sumie też to leży. Spadek ramek do 20 kilku klatek zdarzy się w cutscenkach i może to jeszcze tak nie boli, ale gdy prujesz furą przez miasto, musisz mieć świadomość, że spadki gra zalicza na zakrętach, więc skręcając nagle gra działa o kilkanaście klatek mniej i w zasadzie kończy się to natychmiastowym dzwonem w barierkę. Zastanawia mnie, jak można było coś takiego wypuścić. Wielu pewnie pyta, gdzie Day One Patch, ale patrząc na to wszystko, mam wrażenie, że Day One Patch tutaj nic nie poprawi. Trzeba by zakodować całą grę od nowa, więc nie zdziwcie się, gdy pewnego razu po odpaleniu konsoli powita was 40-gigabajtowy patch, który zawiera całą grę przygotowaną od nowa. Niestety skala amatorki przy Mafii 2 jest potężna i można sobie zadawać pytanie, czy oczekiwana przez wielu jedynka będzie lepsza, czy raczej możemy się spodziewać podobnych kwiatków. Przebrnięcie przez grę zajęło mi 11 godzin i wbrew wszystkiemu nie były to godziny stracone. Pomijając kwestie techniczne, to nadal bardzo dobra gra, w którą grało mi się o wiele lepiej niż lata temu na PC-cie. Ocena tego tytułu jest bardzo trudna, bo w zasadzie w tej formie nie powinien nikt tego tykać do momentu, aż nie zostanie poprawione. Z drugiej strony to świetna historia, którą trzeba znać, a w poprawionej wersji Mafia 2 wygląda świetnie. No cóż, zostawiam was z dylematem, z którym ja byłem, robiąc tą recenzję. Także podsumowując klasycznie, wybór należy do was.